No cóż, nie wiem jak wy, ale ja to tam nie wierzę, ale może. Kto wie. Jeśli obiecam, że trafi to na czołówkę filmu, to może się Marta i zdecyduje. A może nawet trafisz na miniaturkę. Na co? Na miniaturkę. No już wystarczy może tej rozgrzewki. Ale czemu tak krzyczysz? To jest całkiem duży basen. No pewnie, że jest duży. O. O. Malutki, chodź zobacz. Zobaczymy jak głęboko. Dotąd. No to jak doleje wody, to ledwo głowa będzie wystawała. To prawda. Wystarczy. Bardzo przyjemnie. Dzień dobry. Zazwyczaj w poniedziałki robię sobie wolne, ale w tym tygodniu wyjątek. Kara za moje lenistwo, bo nie chciało mi się już od razu po pracy doczyścić tych kamieni. Przełożyłem to sobie na następny dzień, a potem zaczął padać deszcz i tak padał mi aż do niedzieli, więc tego wtedy też zrobić nie mogłem. No i dzisiaj w poniedziałek, chciał nie chciał, szczotka druciana i trzeba będzie to skrobać. Będzie zdecydowanie trudniej niż normalnie. No ale trudno, to działam. No doczyściłem, ale nauczka na przyszłość jest jednak taka, żeby robić to od razu. W sensie tam godzinę, dwie, jak tylko lekko to zaprawa zwiąże, bo jest zdecydowanie szybciej. Można to zrobić taką małą szczoteczką do paznokci w 15 minut, a nie przez prawie godzinę skrobania. No cóż, tak bywa. A teraz czas na poniedziałkowy relaks. A, i jeszcze jedno. W tym tygodniu wykopiemy studnię głębinową. Robiliśmy jakieś 2 lata temu badania elektrooporowe terenu, które nam wykazały, że nie mamy dobrego miejsca na taką studnię. Natomiast wskazały 2 potencjalne miejsca, gdzie można próbować. Jedno to jest dość płytka studnia do 10 metrów, a drugie miejsce, gdzie tak woda powinna być między 15 a 20 metrów w głębi ziemi. I to jest to miejsce tutaj przy prysznicu. Także podniesiemy to ryzyko. Nie mamy za dużego wyboru. Szanse są nawet pewnie nie 50%, a koszt no dość duży, bo to sprawdzenie będzie nas kosztowało 4000 zł. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, a jak będzie, zobaczymy. No i pierwszy etap jest już gotowy. Czyli pan zrobił taką półkę, na której będzie mógł ustawić już sprzęt do wiercenia. Dzień dobry. No to wracam do murowania. Już sobie dobrałem kamienie na tą warstwę następną. Także działam dalej, a za niedługo pewnie przyjadą panowie od studni głębinowej.
I czemu mi się tu wypinasz, jak ja filmuję? Metką świecisz z majtek. Dobry kamieniarz bierze w rękę i już mu pasuje bardzo. A mi nie. Ja nie jestem dobry. Może za 2 miesiące, jak będziesz kończył, już będziesz dobrym kamieniarzem. Jak za 2 miesiące? A ile przewidujesz? Wiatr wieje, to pewnie i tak ciebie nie słychać. W każdym razie narzekasz jak zwykle, tak? No tak, muszę nie ma nic. Nie. No i skucha, bo wziąłem go do ręki. Dlaczego to skucha? To znaczy, że nie jestem dobrym kamieniarzem. A, no to wiadomo było od początku. Ustaliliśmy, że dobrym kamieniarzem będziesz pod sam koniec tej pracy. Ja nie słyszę, co ty mówisz, bo strasznie ta studnia hałasuje. Malutki ci pomoże dobrać kamień. No i znowu skucha, nie dalej. Bo jeszcze je trzeba układać odpowiednio, rozumiesz? One mają warstwy. Te warstwy też muszą być na płasko. No tak. Malutki, pomóż panu, bo pan tu decyzji podjąć nie potrafi. Dobry był ten kamień, co ci go przyniosłam. Czemu go odrzuciłeś? Nie był dobry. A ten? Też nie jest. Ten ci przyniosłam jeszcze. Zobacz, jak tu się dobrze prezentuje. Trochę krzywy, a po drugie, jak ja ułożę potem wyżej? Nie wiem. Właśnie. Ta szczotka jak tu będzie? Tak, Będzie wygodnie, można czyścić sobie buty. szczególnie lakierki drewniane. Oliver, chodź tutaj. Mały. Chodź. Nudy. Może ten, co tu już masz po prostu. Nie pasuje tutaj? A on już tu był? Pasuje? Ślimak kamera.
goni plecami i cię zawieje. Stawiam ci tu poziomicę, żebyś nie odjechał murem za bardzo. Oj, no ale tak się nie traktuje poziomicy, bo ci się może zepsuć. No i zaczęło padać. Ale okej, mur mam skończony. W sensie kamień ułożony. I wcale jeszcze nie skończone, bo tą ostatnią warstwę, którą tylko co układałem, trzeba będzie jeszcze doczyścić. Ale niech to chwilę przeschnie. A jutro ułożę już pod całością cegły.
to przyszedł czas na ułożenie cegieł. Zaprawa już się robi. No to co? Działam. Kiciuś, a czyj ty jesteś? Chodź, Kiciuś, Kiciuś. No chodź. No chodź. No to tak to wyszło. Czyli mam drugą ścianę zrobioną. Taką chyba najbardziej pracochłonną ścianę. Bo z jednej strony zależało mi, żeby tu było ładnie. No bo jest to bardzo widoczna ściana. A z drugiej strony jest też wysoka ściana. Swoją drogą mamy inwazję żuczków azjatyckich. Lata ich tu pełno. Siadają na mnie. Są dość męczące. Taką podobną inwazję miałem chyba 2 lata temu. A rok temu był spokój. No dobrze, także generalnie całkiem chyba ładnie to mi wyszło. Pochwalę się. Zresztą wy tak mnie chwalicie, że ja się nie muszę. Tu będę musiał z tym rogiem jeszcze popracować. No nie chciałem zadzierać do góry tych cegieł, bo to widać wtedy, tak jak trochę widać z tamtej strony, że ta cegła nie jest równo, ta ostatnia. Tam też chciałem dopasować się do podwaliny. No tu uznałem, że nie będę się już dopasowywał, tylko popracuję nad tą belką. Ona się wypaczyła, niestety przekrzywiła się i stąd tak nie dolega, ale da się to wyprostować. No po prostu... No to są te żuczki, no to nie są przecież te nasze rodzime biedronki. Gdzie ty jesteś? No siedzi tu. No siedzi sobie na dnie. Spróbuję ją wyłowić wiadrem. Co ty tam robisz? Tym razem to nie jest mała żabka, więc jakoś nie miałam ochoty brać ją w rękę. Wyłowiłam ją wiadrem i przyniosłam tutaj do stawu leśnego. No proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tu sobie żyj, a nie nam w basenie.
Kolejna żabka przetransportowana ze stawu kąpielowego do stawu leśnego. Jak tam malutki? Nie ma już ropuszek? Innych żabek w stawie do wyłowienia? Szukaj, piesku, szukaj, szukaj, szukaj. Powiem Wam, że tak, przez ostatnie 2 tygodnie prawie odbudował się ten poziom wody po tym, jak wypompowałem stąd wodę do basenu. Więc znowu uruchomiłem pompę. Myślę, że tym razem tej wody jest na tyle dużo, że powinna już spokojnie wystarczyć, żeby nasz basen dopompować do poziomu, jaki chcemy mieć. Tym bardziej, że przy kopaniu studni trochę tej wody z tego basenu z kolei podebraliśmy do tego procesu kopania. Także najpierw muszę odbudować z 15 cm chyba poziom wody podnieść do tego, żeby było tak jak poprzednio, jak się kąpaliśmy. Oj, wywraca się. No a następnie dolać, czyli tak jeszcze jest jakieś 30 cm ten poziom. Powinien być wyższy, 35 nawet. No parę godzin to pewnie potrwa. Już coraz bardziej napełnia się staw. Tam to już w ogóle się zrobiły rozlewiska. Także będzie można zacząć już wsadzać rośliny wodne. Czyli wybrać się na siedlisko z taczką i szpadlem i ich poszukać. Jeszcze potrzebujemy no takie 15 cm, tak żeby już w pełni go wypełnić wodą. Jak go tak w pełni wypełnimy, tak że będzie już woda powyżej całej tej bariery, to też będzie nam łatwiej zbierać te liście, dlatego że wiatr będzie je zwiewał na jeden z brzegów i wtedy wystarczy tylko grabkami je powygarniać, a w tym momencie jest to trochę utrudnione. A że będzie trochę liści, to na pewno. Dom się zaczyna już przebarwiać i fajnie, bo zaczyna się też przebarwiać już trześnia. Tutaj stoi 5 trześni, ale te jeszcze się nie przebarwiają, natomiast tam w tle widać jedną z nich, która jest bardziej na słońcu i już nabrała pięknych kolorów. Słucham? Wiązówkę błotną wykopmy sobie i posadzimy przy brzegu stawu. Będzie jej tam dobrze. No dobrze, no to kop, a ja wezmę te kaczeńce, te. To nie są kaczeńce, to jest bluszczyk kurdybany. Bez wyrazów. No to wykopuj pani. Mamy sprzęt. Ja proponowałem, żeby wziąć traktor do tego, ale nie. Ja wolałabym, nie wiem, takim dużym szpadlem, wolę mało. Ucz się. Na razie wykopujemy tak w miarę dużą bryłą korzeniową, a potem już będziemy przy basenie, przy stawie to płukać, tak? Tak. I do koszyczka. I duszyczka do koszyczka. Z jakiego filmu? I jedziemy dalej. Co? Blaszki z diabłem? Nie. Idziemy dalej. Malutki. Ja nie wiem, co tam się dzieje w tych trzcinach. A, sarna była. I malutki ją wygonił. Musi to gnojek, no. Niedobry piesek. To jest tatarak albo pałka, tak? No to tam jeszcze są co najmniej 2, a nawet 3 takie w głębi stawu. Ale mam nie mącić wody na razie, tak? No na razie nie możesz tam wchodzić. Proszę. Dziękuję. Czasami wygodniej jest nie mieć kaloszy, powiem wam.
Znaczy ja mam, tylko mam dziurawe. Właśnie co to za chłop, żeby miał gumownice dziurawe? No. No ładnie, ładnie. Jak tam, Gulliverku? Pyszna woda? Te dwie rośliny chcę posadzić. Nie wiem, co to jest. Czy to tatarak, czy to może jest pałka, albo jeszcze coś innego. Tu zamierzam posadzić i teraz się waham, czy wejść w tym błocie, czy nie. Nie będę brudzić wody. Bardzo ciekawe doświadczenie. Nigdy wcześniej nie sadziłam roślin w żwirze. Trzeba im żwirem przysypać korzenie, które po prostu pływają, bo się unoszą w wodzie. Biorę się zaraz za następne. Ja nie wiem, czy ty wiesz, co ty sadzisz, no. I czemu na bosaka? Nie wiem, co sadzę, ale sadzę coś, co może wyrosnąć nad wodą. I wydaje mi się, że dobrze byłoby przyciąć temu te liście, bo nie potrzebuję takich liści, bo to no bo to jeśli przysadza roślinę, to warto chyba skrócić im część zieloną. No tak. To teraz o, Myślałem, że to będzie łatwiejsza robota, pędź. panie. O. Co mi się wydaje, że ta uprawa ryżu to może nam nie wyjść. Fajnie się sadzi. Co malutki? Co się tak przyciągasz? Ile mamy już posadzone roślin? Nie wiem, nie liczyłam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no za 30, 40 nawet. 40 roślin na godzinę 20 pracy. No to jeszcze 5 godzin będzie ok. No mi się podoba, a tobie? Bardzo mi się podoba. Aha. Kocie, a tobie? Sam się też już zrobiła. A jak sytuacja ze studnią? Trudno powiedzieć. Okazało się, że jest trochę wody. W ilości takiej, powiedziałbym, wystarczającej dla naszych potrzeb. Czyli około 80-100 litrów na godzinę wydajność studni. 24-metrowej studni. Więc uznaliśmy, że już wykończymy tą studnię w całości, czyli zostawimy tą tam rurę. Rura jest obsypana żwirem, zaczopowana, są kręgi. Zsunąłem akurat dekiel, ale zaraz go z powrotem nasunę. Natomiast pomimo intensywnego płukania przez firmę, która to kopała, to nie udało im się uzyskać czystej wody. Więc leci woda bardzo mętna, z osadem. No i teraz się zastanawiam, czy jest to jakiś błąd w wykonaniu studni, czy może jest to po prostu efekt tego, że trafiliśmy na taki pokład chyba margla, takiej łatwo kruszącej się ciemnej skały, która sprawia, że ta woda ma taki właśnie kolorek mułu. No i teraz nie wiem. Może to też jest tak, że ta studnia, ponieważ ma małą wydajność, to musi trochę potrwać, zanim ona się oczyści. I może trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jak na razie mam pompę od wykonawcy. Wypompowuję wodę w miarę regularnie, ale niestety ta woda wygląda tak. Kolekcjonuję słoiki, tak żeby widzieć, mieć jakieś porównanie, czy przyjdzie taki moment, kiedy ona zrobi się jaśniejsza. Nie wiem, na ile tu widać, ale w tym słoiku litrowym tu jest około centymetrowy osad.
Także wydaliśmy pieniądze. Jak na razie wody nie mamy. I cóż, no zobaczymy, poczekamy. Także tym pesymistycznym akcentem kończymy, a może optymistycznym, może będzie dobrze. Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.